Wielu z Was na naszym kanale YouTube, ale także na Discordzie wyraża pogląd, oferty z rynku zostały wygarnięte, wymiecione, zniknęły. Co się dzieje z mieszkaniami? Nic nie mogę kupić. Kiedy oferty wrócą na rynek? I od razu tak powiem, że po pierwsze na rynek pierwotny będą wracały inaczej niż na wtórny. To wyjaśnimy pod koniec audycji, w której witam Bartka Głuchowskiego z serwisu AdRadar, Witam, który bardzo to mi miło. serwis, proszę Cię bardzo, zajmuje się również zliczaniem ofert. No powiedzmy, to nie jest jego główne działanie, ale dzięki temu, co robi, może policzyć unikalne oferty zarówno z agencji nieruchomości, jak i od osób prywatnych. I porozmawiamy właśnie o tym, czy ofert ubywa, na których rynkach ubywa, bo omówimy również rynek najmu, bo on się zachowuje troszeczkę inaczej niż rynek kupna. Poszukamy przyczyn wygarnięcia ofert i postaramy się porozmawiać na ten temat właśnie, gdzie te oferty albo kiedy wrócą. Dodam od razu tradycyjnie, że te audycje zamieścimy nie tylko na YouTube, ale na stronie Syment24.pl i tam te wykresy, które będziemy prezentowali, będziecie mogli zobaczyć w takiej lepszej, bardziej statycznej, powiedzmy, formie, przyjrzeć im się może trochę lepiej niż te zrzuty wykresów na ekranie filmu YouTube. Powiedziałem, że zapraszam na serwer również Discord, na którym fajne dyskusje toczymy, taka nowa inicjatywa, link na dole w opisie. No i zapraszam do sugerowania nam nowych tematów i teraz zaczniemy tak. Bartek przedstawi nam swoje dane. Najpierw powiedz, Bartku, w ogóle jak te oferty są liczone? Czy to są oferty, które wpłynęły nowe, czy to są, no właśnie, powiedz, jak liczycie te oferty, żebyśmy wiedzieli, jak rozumieć wykresy? Tak, no przede wszystkim część osób pewnie zna AdRadar. To jest takie narzędzie, które monitoruje w tej chwili 37 portali nieruchomości, takich najbardziej się liczących na rynku. I no jak wiecie, jeżeli mamy 37 portali, to mało która oferta jest dostępna tylko i wyłącznie na jednym portalu. Zazwyczaj ogłoszeniodawca, zwłaszcza agencyjny, musi to wystawiać na wielu portalach. Musi, dlatego że nie dotrze do wszystkich potencjalnych odbiorców. Więc to, co my robimy, ponieważ my dajemy narzędzie, które umożliwia Wam przeszukanie wszystkich liczących się portali, ale chcemy, żeby każda oferta pojawiła się u nas dokładnie raz, czyli odsiewamy duplikaty. No i dzięki takim fajnym technikom, które gdzieś tam bazują na sztucznej inteligencji, właśnie dostałem zaproszenie od Tomka do audycji, bo możemy wyciągnąć dane, które Was interesują, czyli możemy odsiać duplikaty i powiedzieć Wam, ile tak naprawdę mieszkań na sprzedaż jest dostępnych na rynku wtórnym. No, Zacznijmy tylko najpierw może od mieszkań bezpośrednich, tutaj czyli tych zgłaszanych przez właścicieli. Proszę, opowiedz. No tutaj, Tomku, to tak nie do końca pasuje do Twojej tezy, którą wygłosiłeś na początku, bo powiedziałeś, że tych mieszkań nie ma, że one zostały wymiecione i proszę bardzo, pokazujemy dane, że jest dokładnie na odwrót, tak? Więc, no ale to powiedzmy tak troszeczkę jak u Hitchcocka. Rzeczywiście ten pierwszy wykres jest inny niż pozostałe, bo on w zasadzie pokazuje, że tych ofert jest bardzo dużo. Czyli mamy w tej chwili 40 000 mieszkań dostępnych na rynku wtórnym. No prawie 40, powiedzmy. Prawie, które można po prostu pójść i sobie kupić. Tak? Rzeczywiście jest taka sytuacja, że ten szczyt to jest, jeśli dobrze widzę, tutaj mamy ostatni punkt, który zaznaczył Tomek, to są dane na koniec września. Wcześniej mamy sierpień, lipiec, czyli w lipcu mieliśmy rekord. Ponad 40 000 mieszkań było dostępnych bezpośrednio do kupienia. Więc nie ma takiego wymiecenia tak, rynku, które chociażby miało miejsce pod koniec roku 2021. Tam był dołek, tam mieliśmy tylko 20 000 mieszkań. No ale zaraz, tak wiesz, nie cwaniakuj, że tak powiem, bo Ja jestem z Warszawy, to muszę troszeczkę. Dlaczego niektórym wydaje się, że jest źle.
teraz mamy agencję i znowu ten lipiec, gdzie miał być szczyt, a tu nie ma i cały czas zjazd. Ja wiem dlaczego, ale słucham twojej w ogóle opowieści o danych i interpretacji, tak? Okej. Przede wszystkim, nie wiem, pewnie dużo osób nas słucha i myślą sobie, że agencje nieruchomości to już jest przeżytek, one w ogóle nie są do niczego potrzebne, wszystko załatwiamy samemu. No może notariusz rzeczywiście jest potrzebny, ale agencja nieruchomości po co to komu? No to zobaczcie na liczby. Tutaj mieliśmy 130 000 mieszkań w którymś momencie przez agencję, a ile było bezpośrednich? 40 niecałe. 30-40 tysięcy. To w szczycie te Więc 40 to w szczycie. tak, tak, bywało tak, że było 20 000 mieszkań bezpośrednio dostępnych. I to też jest ciekawe. Zobaczcie, że tutaj mamy mieszkania dostępne tylko przez agencje. Więc ja wiem, że agencje działają w ten sposób, że patrzą sobie, o, jest fajna oferta bezpośrednia, a to my też ją przytulimy i puścimy na inne portale, tak? To nie są te oferty na tym wykresie. Na tym wykresie to są oferty, których nie dostaniecie bezpośrednio. Więc to pokazuje skalę, jak silnymi graczami w Polsce są agencje nieruchomości. Jeżeli ktoś z Was ma taki pomysł, żeby omijać agencje szerokim łukiem, a wiem, że są tacy, to przeproście się z pośrednikami. Tam jest kopalnia, kopalnia. No tak, ale teraz jeszcze zobaczmy sobie w ogóle ogólnie, bo to teraz mamy taki wykres jeszcze zsumowany tych ofert, rozumiem, to są i te prywatne, i te agencyjne, no i widzimy, no tutaj widzom faktycznie się zgadza, ubyło i ten ubytek był głównie w agencjach. Jeszcze wyjaśnimy jedną rzecz, popraw mnie, jeżeli się mylę. To są, bo nie powiedziałeś, to są oferty liczone na ostatni dzień miesiąca. To nie są oferty zgłoszone w danym miesiącu, tylko to są oferty, aktywne ogłoszenia liczone na ostatni dzień miesiąca. Dobrze mówię? Bardzo dobrze, to rzeczywiście jest bardzo ważne, ale słuchajcie, no musicie troszeczkę na ten wykres spojrzeć tak, jakbyście poszli po prostu do sklepu, że przepraszam, ile mieszkań jest dostępnych? No właśnie 135 000 mieszkań, tak? Czyli to są fizycznie mieszkania, gdzie jak ktoś by miał dużo pieniędzy, to mógłby przyjść, dzień dobry, poproszę 135 000 mieszkań i wszystkie mieszkania wymiata w tym momencie z rynku. Czyli my pokazujemy, tak jak nie wiem, jakbyśmy byli firmą motoryzacyjną, to pokazalibyśmy, że no, tyle samochodów stoi na parkingu, możecie brać. Nieważne, ile zostało wyprodukowanych, ile tam się sprzedało, no, trochę jest ważne, bo jak się sprzedają, to po prostu tego ubywa. Ale to jest właśnie bardzo ważne, co Tomek zauważył, co to są za dane, czyli one pokazują, ile na koniec miesiąca jest dostępnych na rynku wtórnym mieszkań. Także to jest bardzo ważne. No i druga rzecz, rzeczywiście ten wykres pasuje do tej tezy Tomka i do tych dyskusji na Discordzie, które toczycie. Rzeczywiście tych mieszkań jest teraz znacznie mniej. Zbliżamy się do takich rekordowo niskich poziomów. Tutaj widzę, że to było to był grudzień, więc w grudniu to zawsze tak jest troszeczkę świątecznie. No i wtedy gdzieś tam zbliżyliśmy się do 120 000 mieszkań, a teraz powiedzmy, że mamy 135 000, więc bardzo blisko tego dna. No Tak, dobrze, ale tak bym teraz powiedział. czas na wyjaśnienie zagadki i ja sobie pozwolę na swoją interpretację na razie. W ogóle ten grudzień, o którym mówisz i o tym dnie w ofertach, to jest grudzień 2021, czyli grudzień roku o chyba największym obrocie w nieruchomościach. Jeżeli spojrzycie się na ten wykres dokładnie, to widzicie, że w 2022 roku systematycznie rośnie liczba ofert, w zasadzie do powiedzmy października, tak mniej więcej ona, czy listopada nawet, rośnie. I dlaczego? Dlatego, że 2022 rok to był zły rok. To był bardzo podniesiono stopy procentowe, ludzie mocno ograniczyli akcję kredytową. O tym mówiliśmy w wielu poprzednich audycjach, więc nie będę tutaj tego powtarzał. Zobaczcie sobie nasze inne audycje na kanale. I te oferty narastały. I nagle potem następuje taki okres
spadku ilości ofert, liczby ofert i nawet w tych ostatnich miesiącach dość gwałtowny spadek sumarycznej liczby ofert, a jednocześnie przypominam, nagle rosły, czy też jakiś rekord osiągnęły oferty w lipcu. No i teraz wyjaśnienia są. W lipcu bezpośrednio W osiągnęły, lipcu tak? bezpośrednie, tak, Tak, przepraszam, dziękuję za, tak, tak. za poprawienie. Więc teraz są interpretacje takie. Po pierwsze, w 2023 roku najpierw pogłoski, a potem zaczął faktycznie działać program bezpiecznego kredytu 2%, dający, no nazwijmy to umownie, tańszy dostęp do pieniędzy. Po drugie, co się dzieje? Zawsze jest tak, że jak łatwo jest sprzedać właścicielowi mieszkanie samodzielnie, to on jednak będzie tym szerokim łukiem omijał agencję, o czym wspominałeś, i on wstawia ofertę swoją własną, próbuje sprzedawać samodzielnie. Ludzie, widząc łatwość sprzedaży samodzielnej mieszkań, bo faktycznie, szczególnie przed 1 lipca, było takie wielkie parcie na te mieszkania, po prostu ich nie zgłaszali do agencji. I w agencjach te oferty wybyły. Czy masz jakąś inną interpretację? Na pewno trochę się z Tobą zgadzam. Bezpieczny kredyt musiał tutaj na tym wykresie zamieszać, ale to chyba nie ta skala, bo tak jak patrzyliśmy, czekaliśmy na te dane, to było 15 000 podpisanych umów, jeśli dobrze pamiętam, czyli nie wyjaśnia to spadku powiedzmy o 40 000. To jest pierwszy taki czynnik. Drugi Tu jest będę taki. polemizował za chwilę. Okej, no ja rozumiem, są podpisane umowy, są umowy przedwstępne, gdzie są wnioski. Okej, natomiast ja nadal nie uważam, że to jest, że to sam kredyt bezpieczny 2% wyjaśnia skalę tych spadków. A jeszcze ja To ci powiem jeszcze co innego. Przecież z powodu bezpiecznego kredytu 2% przed wejściem tego kredytu w życie ruszyli, i to widać też na wykresach kredytów znowu, ludzie, którzy kupowali na ten kredyt tak zwany zwykły, w cudzysłowie zwykły. Oni wiedzieli, że się nie załapią na program, zdali egzamin z ekonomii i wiedzieli, że jeżeli na rynek trafiają tanie pieniądze, to ceny nieruchomości będą rosły. To jest zależność, no powiedziałbym niemal, podkreślam słowo niemal 100%, bo nie zawsze tak jest, ale w znakomitej większości przypadków tak jest. Tani pieniądz podnosi ceny nieruchomości. I to była jedna grupa, która ruszyła po zakupy i wyraźnie widzimy, że ich aktywność po ilości kredytów, które zostały udzielone, już spadała, bo i w lipcu jest mniej, i w sierpniu jest mniej właśnie dla tej grupy. Mniej niż w czerwcu udzielonych kredytów tych zwykłych. To widać. I tak będzie pewnie we wrześniu, zresztą z rozmowy z pośrednikiem finansowym na naszym kanale, no to on wyraźnie opowiadał, co się dzieje we wrześniu. Możecie też odsłuchać te audycje. Trzecia grupa, która ruszyła po zakupy, to byli ludzie, którzy kupowali za gotówkę. Inwestycyjnie. Przecież nie wszystko kupujemy na kredyt. Oni też nie są w ciemię bici i wiedzieli, że mieszkanie w marcu kupią, raczej mają duże szanse kupić taniej niż w lipcu. Po prostu. I te grupy, to musisz je doliczyć do tego efektu bezpiecznego kredytu. Oni nie są bezpośrednimi beneficjentami bezpiecznego kredytu. Może nawet niektórzy z nich stracili na tym, ale oni działali wyprzedzająco, stąd ten spadek po prostu. No tak, no to są popularnie w środowisku to są tak zwani często fliperzy, bo mamy tutaj do czynienia nie tylko z takimi inwestorami, którzy pomyśleli sobie: OK, muszę kupić mieszkanie, wynająć je, bo lokaty bankowe, no coraz gorzej to wygląda. To jest jedna grupa, a są też fliperzy, którzy właśnie tak jak mówisz, poczuli, że jest okazja i spróbowali wykupić troszeczkę takich fajnych, popularnych mieszkań, które za chwileczkę wejdą na kredyt bezpieczny 2%, bo wiedzieli o tym, że powiedzmy po wakacjach będą w stanie z dużym zyskiem takie mieszkania odsprzedać. Czy wyremontowane, czy nie, pewnie raczej nie.
tak bym stawiał. I tu faktycznie trochę tak jest, bo nasz serwis AdRadar, on też jest bardzo popularny wśród fliperów i my obserwujemy bardzo duże zainteresowanie, też wzrost tego zainteresowania. Tych fliperów do nas przychodzi coraz więcej. Wydawać by się mogło, że te złote czasy flipowania już są za nami, czyli to były czasy zerowych stóp procentowych, a rzeczywiście mamy wzrost. Także na pewno się z Tobą zgadzam. To wszystko są czynniki, które wpływają na spadek tej liczby ofert. Według mnie też jednak taka stabilizacja stóp procentowych, że ja na przykład należałem do tej grupy, która obawiała się 20% inflacji i chyba nie bezpodstawnie, niewiele zabrakło, było 18 z kawałkiem według oficjalnych danych, więc spodziewałem się, że my troszeczkę będziemy prowadzić taką politykę odpowiedzialną, powiedzmy jak Amerykanie, że jeżeli ta inflacja jednak jest uporczywa, to podnosimy stopy. Okazało się, że my będziemy mieli za chwileczkę stopy niższe niż Amerykanie, co i prawdopodobnie w dłuższym terminie, co oznacza, że okej, skoro niskie stopy, no to opłaca się tą gotówkę odmrozić i wpuścić ją na rynek nieruchomości. Nie ma co już czekać na stopy 15 czy 20%, bo one nie nadejdą. Więc to też jest kolejny czynnik, który bym tutaj poruszył. I może taka ostatnia rzecz, ponieważ mamy też serwis, gdzie oferujemy podobną usługę, dajemy oferty bezpośrednie dla agencji nieruchomości właśnie. One sobie czerpią stamtąd potencjalnych kontrahentów. I wydaje mi się, że te agencje nieruchomości, one jednak od wybuchu wojny troszeczkę to wszystko zaczyna troszeczkę spadać. Tam nie ma, ja nie czuję tam takiego ożywienia, jakie jest w tym segmencie rynku fliperów. Więc być może tych ofert agencyjnych jest mniej, ponieważ agencji jest mniej. To też jest jedno z moich przypuszczeń, no ale to już Ty, Tomku, musiałbyś jako też osoba, która gdzieś tam obserwuje rynek, potwierdzić takie przypuszczenie. To możliwe, ale tutaj nie musimy dochodzić tej dokładnie prawdy, bo i po prostu nie dojdziemy. Chciałem, ponieważ poruszyłeś temat wojny, to zapowiem, że za chwilę przejdziemy jeszcze na chwilę do zliczania ofert mieszkań do wynajęcia, ale po tej części poświęconej najmowi wrócimy do tematu i do waszego pytania, kiedy oferty wrócą na rynek, kiedy będzie kończyło się to iluzoryczne, czy też nie wrażenie wyczyszczenia rynku. No bo wiesz, jeżeli nawet ja się ludziom nawet nie dziwię, że oni widzą to wyczyszczenie rynku, bo jeżeli widzą taki procentowy ubytek ofert, jak ty pokazałeś, to jednak to widać. A poza tym też pamiętaj, że ludzie widzą nie tak jak ty oferty oczyszczone, tylko widzą też bardzo często duplikaty, bo niektóre oferty, szczególnie te agencyjne, to nie bywają oferty w 5 agencjach naraz, wy to czyścicie, a ludzie widzą to. Teraz niekoniecznie nawet tych agencji musiało ubyć, żeby to wrażenie zrobić. Portale podnosiły ceny za ogłoszenia i w tej chwili coraz mniej opłaca się takie powielanie ofert. Dużo też agencji przychodzi na styl pracy na wyłączność, to też trzeba tak powiedzieć, więc to wygląda w ten sposób. Ale skomentuj nam to, co widzimy tutaj na rynku najmu, no i właśnie o tej wojnie tutaj możesz nam opowiedzieć. Tak, ten wykres jest już troszeczkę stary. On pokazuje dane na luty bieżącego roku, ale wiem o tym, ponieważ też mamy troszeczkę nowsze dane. Tych mieszkań dostępnych do wynajęcia systematycznie oczywiście przybywa. I tutaj powiem w ten sposób, że mieszkań przybywa, więc naturalnie wydawałoby się, że troszeczkę te ceny najmu będą nam spadały. A ja takiego zjawiska nie obserwuję. Ceny najmu się ustabilizowały, ale na bardzo wysokich poziomach.
Jestem tutaj ciekaw opinii naszych słuchaczy. Pewnie sporo z Was ma mieszkania do wynajęcia i gdzieś tam ostatnio je wynajmowała. Ja obserwuję takie zjawisko, że coraz mniej Polaków jest zainteresowanych wynajęciem mieszkania. Jeszcze parę lat temu zawsze jak się dawało ogłoszenie, to przynajmniej parę osób z Polski dzwoniło i pytało się o jakieś warunki. Teraz mam wrażenie, że 90% to są nadal Ukraińcy, plus jakieś jeszcze inne nacje, ale Ukraińcy dominują i Ukraińcy płacą te ceny, które wielu z nas wydają się absurdalne w tej chwili, płacą, mimo że mieszkań systematycznie przybywa. Ja tutaj mam taki komentarz do tego, że no, co to jest za grupa w Polsce ludzi, którzy wynajmują mieszkania? To są młodzi ludzie, którzy nie mają mieszkań, To a znaczy, zatem to którzy są są najemcami, żeby sprecyzować, bo nie ci, najemcami. którzy wynajmują, są właścicielami, tylko ci, którzy są najemcami. Zgadza się, po polsku tutaj czasami to różnie bywa, ale chodzi mi o najemców. Najmują. Najmują, tak? Chcą od kogoś wynająć. To są osoby, które nie mają mieszkania, a zatem podpadają pod bezpieczny kredyt. I na ich miejscu rzeczywiście wycofałbym się z tego pomysłu wynajmowania, tylko natychmiast biegłbym do banku, żeby takie mieszkanie sobie kupić. No tutaj naprawdę rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi na ten temat i jest ten problem, że to jest 10 lat uwiązania sobie rąk. Nie można nic z tym mieszkaniem zrobić, trzeba tam mieszkać i tak dalej, i tak dalej. No ja już jestem takim troszeczkę doświadczonym człowiekiem i no nie takie przepisy się obchodziło, tak? Więc wydaje mi się, że też żyjemy w takim kraju, gdzie ludzie wiedzą o tym, że po prostu te mieszkania, mimo tych obostrzeń, po prostu trzeba brać. Brać i nie patrzeć tak na konsekwencje, potem się zastanowimy. I ja rzeczywiście, jakbym miał znowu 18 lat, dokładnie to samo bym zrobił, natychmiast kupowałbym mieszkanie. Jeszcze musiałbyś mieć zdolność kredytową w tym wieku 18 lat, ale powiedzmy sobie szczerze, że no, ten program wielu ludziom pomaga kupować mieszkania. Nie znamy skali odmów. Przy okazji, zresztą powiem Ci, że był komentarz gdzieś tam na naszym kanale YouTube, czym ten program się różni i dlaczego jest taki zły, skoro była ta rodzina na swoim i mieszkanie dla młodych i nikt się nie skarżył, że ono podbija ceny mieszkań, co nie do końca jest prawdą, a na tym wszyscy psioczą. No i powód jest taki. W programie tym Rodzina na swoim i mieszkanie dla młodych było ograniczenie maksymalnej ceny za metr kwadratowy mieszkania i powyżej tej ceny nie można było udzielić kredytu. Te ceny były różne dla różnych województw, dla różnych miast i szczerze mówiąc, na przykład w Warszawie to nie były porywające limity, przynajmniej na tym Rodzina na swoim, to pamiętam, że to wiele mieszkań się po prostu nie łapało, a jeżeli jacyś deweloperzy, czy ktoś budował mieszkania w tym programie, no to chciał, żeby mieć klientów z tego programu, no to musiał pilnować cen. W kredycie, bezpieczny kredyt 2%, to mieszkanie może kosztować 500 tysięcy plus 200 tysięcy wkładu własnego, 700 tysięcy i najmniejsze mieszkanie oficjalnie 25 metrów kawalerkę. Możesz sobie taką kupić. Policzcie sobie 700 tysięcy, ile to jest tysięcy za metr kwadratowych, jak drogie mieszkanie, jak kupno absurdalnie drogiego mieszkania dopuszcza ten program. Od razu też powiem, że na przykład Niemcy dopiero co mieli, słuchaj, taki szczyt mieszkaniowy, bo oni cierpią na kryzys i oni co postanowili? Zastosować polskie rozwiązanie sprzed lat. Był taki program w Polsce, gdzie ludzie jak budowali mieszkanie, które mogli potem wynajmować, coś z nim robić, to dostawali ulgę podatkową. I Niemcy powiedzieli, budujcie mieszkania, my będziemy dawali ulgi podatkowe tym ludziom, którzy budują. Jaki jest tego skutek? Jest taki, człowiek jest chętny do budowania, no bo jak ma zapłacić podatki, a może ich nie płacić i się wzbogacić mieszkaniem, dołożyć jeszcze trochę ze swoich, to woli tak zrobić, jeżeli ma wyobraźnię, ale jednocześnie nie może drożej sprzedawać,
bo jego nabywca nie dostaje więcej pieniędzy. Nabywca ma tyle, ile ma. A u nas powiedziano, my wzbogacimy nabywców. No to oznacza, że natychmiast To należy prawda. przejąć te pieniądze. To prawda, natomiast też pamiętaj, że to dosyć sprytnie, jak większość tych programów politycznych, one są dosyć sprytnie rozgrywane i tutaj ograniczono to takim kryterium, że nie możesz mieć żadnego mieszkania, tak? Więc takich osób, no to są młode osoby Ale rzeczywiście. tam w tych programach też były podobne ograniczenia. To musisz pamiętać. Istotna różnica to jest, był limit ceny, a tu nie ma limitu ceny. Ten Ceny za program metr. po No prostu. ceny za metr, tak, tak. No druga rzecz też, a propos jeszcze tych znikających ofert, które były na wykresie, no to okej, to one zniknęły w tych popularnych segmentach, ale jeżeli chcesz sobie kupić teraz duże mieszkanie, no proszę bardzo, to tam to nie jest wymieciony rynek. Także, jakieś tam ten program jest ukierunkowany jednak, na pewien segment nieruchomości. Tam wydaje mi się, że ten ruch zostanie nakręcony. W pozostałych segmentach, no, nie do końca to w ten sposób działa, tak? No Zwłaszcza w ale to jest. Warszawie. Oczywiście masz rację, że to też zależy od miasta, bo są miasta, w których niemalże wszystkie mieszkania łapią się w programie, a są miasta, w których ledwie niewielka pula łapie się w programie. W Warszawie to tak naprawdę kupienie trzypokojowego mieszkania łapiącego się w limitach tego programu, no powiedziałbym, jest trudne. W każdym razie dobrego mieszkania trzypokojowego w dobrej lokalizacji warszawskiej, no to raczej myślę, że wątpię. Więc to jest dla kawalerek i dla dwupokojowych, ale są miasta, jak powiedziałem, w których kupisz niemal wszystko lub wręcz wszystko. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić w dyskusję na temat tego programu, jego wad i zalet. Chcę tylko jeszcze wrócić na chwilę do tego najmu. W tym najmie powiedziałeś o tym, że to głównie cudzoziemcy wynajmują, że Polacy mniej i powiem Ci, zdradzę Wam zresztą, subskrybujcie nasz kanał, następna audycja będzie właśnie z ekspertem od najmu mieszkań, który dokładnie, Bartek, trochę zdradziłeś ten kierunek. Przy czym powiem Ci jeszcze, że z doświadczenia widać, powiedziałeś, że te ceny są faktycznie wysokie najmu, ale już nie ma takiego zainteresowania i bardzo często, jeżeli chcesz faktycznie wynająć, przynajmniej ja mówię w tej chwili o rynku warszawskim, to musisz troszeczkę w ramach rozmów opuścić, albo też niektórzy się boją, że dobrze, ale co będzie, jeżeli ten najemca dziś podpisze, a za 3 miesiące sobie pójdzie, bo znajdzie coś tańszego, ale to zapraszam Was na następną audycję. Chciałbym, żebyśmy my zastanowili się na chwilę, kiedy ta oferta może być odbudowana. I tutaj nie wspomnieliśmy ani słowem o rynku pierwotnym, no bo Bartek bada rynek wtórny, to jest jego jak gdyby domena, ale na rynku pierwotnym również oferta została mocno wygarnięta. Wielu deweloperów czegoś nawet, czego nie mogło sprzedać, to skorzystało z sytuacji i nawet podnosząc ceny sprzedało. Zapał budowlany u deweloperów jest, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, średni. W każdym razie niższy niż teoretycznie wynikałoby z tego zainteresowania programem Bezpieczny Procent. Kiedy ta oferta może być odbudowana? Według mnie oferta na rynku pierwotnym to się będzie odbudowała powoli i przede wszystkim deweloperzy muszą zobaczyć, że nie ma strachu w budowaniu i w inwestowaniu, a ten strach inwestycyjny jest i to w całej Europie, to jest jedno. Natomiast na rynku wtórnym, no to rynek wtórny on nie lubi, on nie pozwala na próżnię. Tym się różni od rynku tego pierwotnego. Jest tu oczywiście, są jacyś fliperzy, o których wspomniałem, rozmaici inwestorzy, ale też ludzie bardzo często sprzedają mieszkanie, dlatego że życie im to dyktuje. I jeżeli życie ci dyktuje, że musisz sprzedać, bo musisz coś kupić, bo musisz się wynieść, albo po prostu musisz robić spadek z rodziną, czy tak dalej, to nie będziesz czekał 5 lat. Po prostu musisz to zrobić tu i teraz. I te oferty będą powoli napływały, jak sądzisz? Tak, najpierw może odnośnie rynku wtórnego. Rzeczywiście ten napływ ofert jest.
To nie jest próżnia. One sobie takim naturalnym strumieniem płyną. Ja się kiedyś spodziewałem, że te stopy procentowe zostaną tak wywindowane, że ludzie nie będą w stanie po prostu spłacać kredytów i wtedy już naprawdę, tak jak mówisz, okoliczności życiowe zmuszają do tego, że musisz sprzedać to mieszkanie. Tak się nie stało, na szczęście. Mamy wakacje kredytowe. Myślę, że to jest spora ulga jednak dla bardzo wielu osób zakredytowanych pod korek, jak to się mówi. No i te stopy procentowe nasze to są bardzo takie symboliczne. No, one rzeczywiście są no, delikatne, tak, są miłe dla kredytobiorców. No okej, było lepiej, ale umówmy się, 6%, a dzisiaj jeszcze będzie pan Glapiński ogłaszał jakąś tam inną, podejrzewam niższą liczbę przed wyborami. Zdradzasz dzień, w którym nagrywamy audycję. Od razu powiem, że przepraszamy, ale premiera audycji będzie dzień po ogłoszeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a nagrywamy faktycznie nie znając decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Okej, no to ja przygotuję w takim razie wariant taki, że wczoraj prezes Glapiński ogłosił obniżenie stóp procentowych, także kredytobiorcy mogą być zadowoleni jeszcze bardziej, a najwyżej wytniesz. Nie wytnę, Pomyliłem. zostawię specjalnie, No, żeby się okazało, jakim jesteś wróżem. Natomiast okej, poza tym ja to będę i tak montował dzisiaj tę audycję, a nie jutro, więc nie wiem. okej. Natomiast co ja chciałem powiedzieć takiego? Słuchaj, to podniesienie stóp procentowych z czasów około covidowych, nazwijmy je, do późniejszych, było spore, bo to poszło o kilka procent. Na dzień Mhm. dzisiejszy masz obniżenie stóp procentowych nawet nie o 1%, może o 1%. 1% przy 100 tysiącach kredytu rocznie to sobie można policzyć, ile to jest. To będzie tam jakieś 80 zł miesięcznie w racie. Tak naprawdę. Za 1000 zł, tak? Ale na przykład jak ci podrożało o 5%, to już było więcej, a jak miałeś jeszcze tego kredytu 500, to ten rata rosła i to się stało po prostu problemem. Ja uważam, ten rynek się, znaczy teraz też, czy ten rynek się będzie odbudowywał, wycofam się z czegoś, co ja uważam, bo ja nie wiem, jaki będzie wynik wyborów w Polsce, czy zostaną zrealizowane obietnice wręcz o zerowym kredycie, to jeszcze większe szczęście niż 2%, czy zostanie zrealizowana obietnica 600 zł damy każdemu najemcy, bo to znowu wpłynie na ceny najmu. Wracając do tych najmów jeszcze, taka jedna rzecz, o której warto pamiętać. W tej chwili w Polsce, znaczy według danych NBP za rok 2022 w Polsce było ponad 800 tysięcy ludzi, którzy składali deklarację związaną z najmem mieszkania, co jest w ciągu kilkunastu lat prawie ośmiokrotny wzrost tej liczby. Niektórzy pewnie wyszli z szarej strefy i się opodatkowali, bojąc się różnych kar. Ale wśród tych 800 tysięcy są ludzie, którzy mają więcej niż jedno mieszkanie. I do czego to prowadzi? Do tego, że rośnie również oferta mieszkań do wynajęcia, rośnie konkurencja między tymi ludźmi. Polacy uważają, że z różnych powodów, między innymi z tych, o których ty powiedziałeś, że nie chcą akceptować takiego wysokiego czynszu. Cudzoziemcy są zdani na łaskę i niełaskę, ale może oni niedługo wrócą do siebie. Tego nie wiemy. I może się po prostu zmienić ten rynek najmu. Zobaczymy. Na razie widzimy, że on faktycznie, tak nazwijmy to, tankuje oferty. Jest coraz więcej tych ofert. Ludzie już, studenci nie mieli takiego problemu jak teraz z wynajmem. Tak to wygląda. Na pewno jest dużo lepiej pod tym względem, tak. Rzeczywiście można było cokolwiek wynająć. To jest bardzo, bardzo istotne. No takie wiesz, przewidywanie na kilka lat do przodu to jest bardzo, bardzo trudne. Wiemy na przykład, że Amerykanie tak mają delikatny problem. Wygląda to w ten sposób, jakby oni troszeczkę się wycofywali ze wsparcia finansowego Ukrainy, co wróży szybszy koniec tej wojny, tak?
I ja na przykład gdzieś tam w bazowym swoim scenariuszu mam takie założenie, że ta wojna będzie latami trwała, a to oznacza, że tutaj chyba kto miał już wrócić na Ukrainę, to już wrócił. Natomiast ci, którzy powiedzmy no, są troszeczkę bardziej odważni, chcą czegoś więcej, chcą tutaj studiować, chcą wiązać swoją przyszłość z Europą, to oni wiedzą, że to u nas. Oni już tam chyba nie będą wracać. Chyba że oczywiście ta wojna się skończy. Także no nie wiem, ja jednak bym się trzymał tego scenariusza, że ta wojna będzie trwała latami, w związku z tym będzie zasilenie tutaj osobami z Ukrainy potężne na naszym rynku. Ja nie chcę przewidywać przyszłości politycznej, bo polityka wszystko może zmienić i tutaj właśnie chcę pokazać wykres, który jest w kontekście troszeczkę wydarzeń czy też działań polityków i to już nie jest Bartka wykres, są dane z 2 dni temu opublikowanego raportu GUS-u. To są indeksy cen mieszkań w Polsce, rynek wtórny, rynek pierwotny i takie ogółem. I ja zresztą wcześniej pokazywałem, bo NBP ma trochę szybsze dane i pewnie niedługo pokażę za 3. kwartał również, a tu mamy do 2. kwartału. Ale co ja chciałem powiedzieć, skoro Bartek poruszył sprawę polityki i innych wydarzeń. Proszę bardzo, ten okres, to siodełko tu, to wiecie co to jest? To jest rynek już wchodził w fazę takiej spodziewanej, lekkiej korekty. Dlaczego ta faza nie nastąpiła? Bo paradoksalnie epidemia COVID i działania związane z pomocą, ratowaniem gospodarki, no różne takie działania, czyli pamiętacie, były zerowe stopy na lokatach, prawie zerowe kredyty, wpompowanie pieniędzy, mówiono o dodruku i tak dalej, one pobudziły nagle kupowanie mieszkań, bo ludzie, jak człowiek miał jakąś gotówkę, a miał zero w banku na lokacie, czy tam prawie zero, no to nic dziwnego, że wolał kupić mieszkanie i rynek wystrzelił w momencie, kiedy w zasadzie już się szygował do drobnej korekty. Troszeczkę też temu rynkowi, od razu powiem później, pomogła wojna na Ukrainie, paradoksalnie, bo kiedy świat się zaczął uspokajać po kryzysie związanym z COVID-em, no to wybuchła wojna, zaczęło brakować materiałów, w ogóle ludzie zaczęli bać, że będzie jeszcze drożej budowane, dochodziło do absurdów. Kto kupował na początku wojny nagle stal budowlaną, to przypłacił 3 razy w stosunku do cen dzisiejszych. Tak mniej więcej 3 razy, tutaj nie łapcie mnie za słowo. No i w końcu rynek podniesiono stopy procentowe, i rynek zaczął się uspokajać i nawet tutaj spadał w tym 1. kwartale 2022, bo nie było powodu, żeby rósł. I dlaczego on wystrzelił w 2? No to już chyba wiemy, bo tu możemy napisać sobie, to jest BK 2% po prostu. Tak to wygląda. To jest ten powód tego wystrzału rynku, czyli kolejna decyzja, nazwijmy to polityczna. Jeżeli teraz ktoś przyjdzie i powie, że daje 0% kredytu i jeszcze każdemu i bez limitów, nie daj Boże, no to będziemy jeszcze mocniej w górę jechali. Oczywiście ja się spodziewam, tak jak ty trochę, no, że stopy procentowe będą spadały, że oprocentowanie kredytów będzie spadać szybciej lub wolniej, to się okaże, ale to będzie jakby normalna gra rynkowa, a nie sztuczny program. Jednym No słowem. na pewno tutaj ten wykres fajnie pokazuje, co się dzieje, ale tak, po pierwsze inflacja. No, ta inflacja też była, ona może nie była 75%, chociaż tam niewiele brakuje, wydaje mi się, od 2013. Więc to troszeczkę Ale bardziej to liczysz płasko. wzrost cen, przepraszam, w iluś latach. Bo nie mów, że 70% wyszło, bo że ktoś usłyszy, że mówimy, że było 70% inflacji w Polsce podawanej rok do roku. To nieprawda. Nie, ale na tym wykresie widać, że od 2013 roku mniej więcej o 75% te ceny podskoczyły mieszkań,
a ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale na pewno inflacja od 2013 przekroczyła 50%. Ona nawet, no musielibyśmy sprawdzić dokładnie, ale ona może nawet dojeżdżać do 70%. Znaczy, jeżeli się pytasz o ceny, jeżeli uwzględnimy inflację i przeliczymy ceny, to tego wzrostu w zasadzie to do 2020 roku to nie było w ogóle. To myśmy byli nawet poniżej. Były miesiące, kiedy byliśmy poniżej. W tej Tak. chwili nie liczyłem dla ostatniego kwartału, ale to myślę, że tak jesteśmy niewiele ponad zero albo może blisko zera. To taka jest prawda. Od 2013 chyba tam coś realnie jednak urosło, bo to tak super wyglądają te wykresy, że to faktycznie tak wystrzeliło w górę. No ale niemniej, co to oznacza? Że te nieruchomości nas generalnie ochroniły przed inflacją. A ja myślę, że to jest ich główna zaleta, że one No, rzeczywiście. niekoniecznie, bo jeszcze musisz pamiętać, Bartku, że bo jest taka grupa inwestorów, geniuszy biznesu, którzy kupują mieszkanie i potem je trzymają, bo boją się je wynająć, tak? No Ono niestety. stoi puste. I trzeba sobie powiedzieć, że taki styl inwestowania, to musisz jeszcze policzyć, że jeżeli masz to mieszkanie, to musisz, chcesz, nie chcesz, musisz zapłacić te opłaty, nazwijmy je do wspólnoty, czy do spółdzielni, czy gdziekolwiek. Ten taki, czynsze, wszystkie opłaty administracyjne, które małe nie są. W Warszawie w tej chwili za mieszkanie około 50 metrów pewnie płacisz około 1000 złotych czynszu, może nawet trochę więcej, trochę mniej. No, wiesz co, jeżeli Zależy ono gdzie. stoi puste, jeśli stoi puste, to nie, bo No jak nie, jeżeli woda. płacisz za ogrzewanie, za wszystko, to przepraszam, płacisz. Fundusze No, remontowe i tak dalej. no tak, jeśli mamy takie mieszkanie, powiedzmy, z rynku wtórnego, nazwijmy to, gdzie nie ma liczników i tak dalej, no to masz rację. Natomiast jeżeli kupiłeś od dewelopera, no to tam prawdopodobnie są już liczniki ciepła przynajmniej, wody nie używasz, więc te opłaty nie są aż takie wysokie, ale nie, znaczy ja w ogóle nie popieram takiego stylu inwestowania. Oczywiście uważam, że każdy jest wolnym człowiekiem i jeżeli ma taką ochotę, żeby sobie kolekcjonować puste mieszkanie, to proszę bardzo. Ale ja tego nie popieram. Znaczy ja uważam, że to jest jakiś rodzaj no, nieoptymalnej alokacji zasobów, tak Znaczy ten mój delikatnie, wywód prowadził do tego, delikatnie rzecz biorąc. że słuchaj, ten mój wywód prowadził do tego, że mniej więcej płacąc za takie mieszkanie w ciągu roku ten czynsz pożera ci mniej więcej, bo to zależy w jakich latach, w jakiej lokalizacji, ale w Warszawie to mniej więcej tak wygląda, że ten roczny czynsz skumulowany administracyjny kosztuje tyle, co metr kwadratowy w tym mieszkaniu. Więc po 10 latach przy mieszkaniu 50-metrowym tracisz ile metrów? 10, czyli tracisz 20% mieszkania płacąc te czynsze tylko. Powiedz mi, jeżeli teraz zinflacyjnie wychodzisz na zero, to jeszcze jak wyszedłeś na zero? Bo jakoś To, mi się ten rachunek nie zgadza. to prawda, dlatego gorąco zachęcam do wynajmowania mieszkań. Nie jest to aż takie ciężkie. To oczywiście trzeba przestrzegać w naszym kraju kilku takich zasad bezpieczeństwa. Na pewno każdy słyszał w rodzinie taką historię, że zdewastowali, zniszczyli, nikt się nie wyprowadził, nie płacił i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że te historie odstraszają bardzo od wynajmu, ale przestrzeganie takich kilku podstawowych zasad higieny, tak bym to nazwał, czyli przede wszystkim troszeczkę bardziej taka wnikliwa weryfikacja najemców, czy też tak jak teraz, no tak jak mówiłem, Polacy rzadko wynajmują. Moim zdaniem z cudzoziemcami jest dużo mniejszy problem, jeśli chodzi o jakieś takie prawne problemy z wynajmem. Więc gorąco zachęcam. Wydaje mi się, że trzymanie pustego mieszkania to nie jest optymalny scenariusz, a wynajmując je przy dzisiejszej koniunkturze na rynku najmu, no to jesteśmy powyżej inflacji, powyżej lokat bankowych i mamy coś trwałego, tak, coś, co naszym dzieciom czy wnukom nadal będzie mogło służyć. Także moim zdaniem
Nieruchomości to jest bardzo, bardzo dobre dobro. Nie, tak to nie Ja mogę powiedzieć. nie przeczę, że słuchaj, na najmniej można zarobić, natomiast chciałbym, żebyśmy nie generalizowali, bo zaraz nas ludzie chwycą za zdanie, że powiedziałeś, a ja zaakceptowałem twierdzenie, że każdy wynajem jest lepszy od lokaty, co jest nieprawdą. Są źle pomyślane najmy, to trzeba troszeczkę się znać, pomyśleć, na Tak. jakich nieruchomościach masz najlepszy zwrot. Ja mówię o tym, jeżeli kupujesz mieszkanie pod najem, bo jeżeli je odziedziczyłeś, to masz przychód za mieszkanie za darmo, że tak powiem. Chociaż masz zawsze koszt alternatywny, bo mogłeś je sprzedać i coś z tym kapitałem zrobić. To sobie musicie po prostu każdą inwestycję przemyśleć dokładnie. Nie ma twierdzenia, że rynek zawsze rośnie albo że zawsze spada, są nieprawdziwe. Rynki są cykliczne. Na każdych inwestycjach można zarobić lub stracić, zwłaszcza jeżeli się robi głupio, to można stracić. Tak to wygląda. Słuchajcie, Oczywiście, no wystarczyło wziąć kredyt ten w czasach, kiedy stopy były zerowe, kredyt pod korek po to, żeby tylko wynająć takie mieszkanie, no i już jesteśmy w plecy. Także, ale to z każdym inwestowaniem tak jest, że to troszeczkę zależy też, to trzeba długoterminowo patrzeć. A ten wykres pokazuje, jeżeli spojrzymy długoterminowo, to ryzyko jednak się zmniejsza. Więc wydaje mi się, że jakby nie ma na razie takich sygnałów, żeby się wycofać z rynku nieruchomości. Natomiast tak, bo też naszym tematem to było to, kiedy ten rynek się odbuduje, tak? Kiedy te oferty wrócą wreszcie i będzie w czym wybierać. Więc to jest też, myślę, taki temat, który moglibyśmy chwilkę dłużej pociągnąć, bo jak powiedzieliśmy, zjedziemy na to, czy w ogóle. powiedzieliśmy, kiedy się skończą interwencje sztuczne w rynek, kiedy rynek zacznie żyć swoim prawem popytu i podaży, takim niezakłóconym, to znaczy, wiesz, bez jakichś sztucznych programów wynaturzających popyt czy coś, to wtedy te oferty będą wracały. To się może oczywiście nie spodobać tym, którzy mają dziś mieszkania, no bo jeżeli zacznie być racjonalna polityka i wspieranie podaży, to się okaże, że w ogóle nieruchomości stają się bardziej dostępne, ergo tanieją, ale to ja już zostawiam sobie, nie każdy myśli politycznie, co chce wspierać, czy mieszkanie powinno być dobrem, czy powinno być prawem. Anyway, musi być Tak, program, mieszkania będą dostępne wtedy, kiedy będzie mało interwencji, albo jeżeli będą interwencje, czy też pomoc w budowie będzie wspierała podaż. tak, Tomku, ale my tu wspomnieliśmy wcześniej, że ciężko jest prognozować tą przyszłość, zwłaszcza jeżeli ona jest odległa, ale ja tutaj, no nie wiem, możesz to nagrać i Ja podkreślić. najbliższej nie prognozuję nawet. No dokładnie, ale ja tutaj się odważę, na najbliższe 8 lat wystosuję prognozę, że przez najbliższe 8 lat, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził, będą cały czas interwencje wspierające popyt na rynku mieszkaniowym. Będzie dążenie do tego, żeby tych kredytów było udzielanych jak najwięcej, więc moim zdaniem ten czynnik możemy sobie wyeliminować. Moim zdaniem nikt odpowiedzialny, nikt, kto ma jakiekolwiek wolnorynkowe podejście do sprawowania władzy, nie będzie tej władzy sprawował w Polsce przez najbliższe 8 lat. No ale okej, lubię się mylić. Mam nadzieję, że i tym razem się pomyliłem. Bartek, zapraszam Cię na nagranie audycji w październiku 2031 roku Obym dożył. i zjesz te słuchawki, Dobrze. jeżeli będzie inaczej. Tak jest. Szanowni Państwo, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do uczestnictwa także w Discordzie, link na dole. Jeszcze raz przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziecie tę samą audycję, ale z wykresami takimi w lepszej formie graficznej i tam z jakimiś jeszcze artykułami. Zachęcam w takim razie do wchodzenia na tę stronę symen24.pl. No i cóż, Bartku, dziękuję, a wy trzymajcie się.